110 miejsc w Hiszpanii, które warto zobaczyć. Wyspy Fies to archipelag położony u wybrzeży Galicji na Atlantyku. Składa się z 3 wysp, które są częścią Parku Narodowego Atlantyckich Wysp Galicji. Wyspy te słyną z pięknych plaż, z których najpopularniejszą jest Playa de Rodas. Są także domem dla jednej z największych na świecie kolonii ptaków morskich. Camino de Santiago, czyli Droga Świętego Jakuba, to szlak pielgrzymkowy, który biegnie przez Hiszpanię i inne kraje. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, ale wszystkie prowadzą do katedry w Santiago de Compostela. Według wierzeń w katedrze tej znajduje się ciało świętego Jakuba starszego apostoła. Santiago de Compostela oraz kilka najpopularniejszych szlaków, które prowadzą do sanktuarium, zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieża Herkulesa to najstarsza nadal funkcjonująca latarnia morska na świecie i jedyna, która zachowała się z czasów rzymskich. Stoi na przylądku w mieście A Coruña i wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Plaża Katedr położona jest nad Zatoką Biskajską. Słynie z warstwowych formacji skalnych, które osiągają wysokość nawet do 30 metrów. Nazwa plaży wzięła się od skalnych łuków, przywodzących na myśl średniowieczne katedry. W czasie odpływu można pomiędzy nimi pospacerować. Las Medulas słynie z czerwonych form skalnych i wąwozów, które są pozostałością po starożytnej kopalni złota. Rzymianie drążyli tunele w skałach, przez które przepuszczali wodę, poddając skały erozji, dzięki czemu wydobyli ponad 1000 ton złota. Obecnie miejsce to jest atrakcją turystyczną wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cudillero to niewielka wioska rybacka położona w Asturii, nad brzegiem Morza Kantabryjskiego. Otoczona jest zielonymi wzgórzami, a jej charakterystyczne kolorowe domki i wąskie uliczki, opadające w stronę niewielkiej zatoki, sprawiają, że przypomina amfiteatr. W górach kantabryjskich znajduje się zbudowane z wapieni pasmo Picos de Europa. Większość masywu zostało objęte ochroną w ramach Parku Narodowego o tej samej nazwie. Picos de Europa to popularne miejsce wśród miłośników wspinaczki i trekkingu. Picos de Europa skrywa wiele malowniczo położonych miasteczek. Pierwszym z nich jest Covadonga, w której odbyła się pierwsza zwycięska bitwa podczas Rekonkwisty. Obecnie to popularne sanktuarium maryjne. W okolicy Covadongi, w samym sercu Parku Narodowego Picos de Europa, znajdują się 2 jeziora polodowcowe, do których można dojść szlakiem turystycznym. Bulnes to mała wioska położona w Picos de Europa. Liczy nieco ponad 30 mieszkańców i można tu dotrzeć wyłącznie kolejką linową lub pieszo, stromą ścieżką. Architektura Bulnes charakteryzuje się tradycyjnymi kamiennymi domami. Jedną z głównych atrakcji w miasteczku jest wspinaczka na Naranjo de Bulnes, czyli jeden ze szczytów w masywie Picos de Europa. Santander łączy zielone górskie krajobrazy, piaszczyste plaże i miejską atmosferę.
Nie ma tu zbyt wielu zabytków, bo na początku XX wieku w mieście wybuchł ogromny pożar, w wyniku którego duża część zabudowań została zniszczona. Santander wybierany jest jako miejsce wypoczynku przez samych Hiszpanów, bo panuje tu spokój, nie ma zbyt wielu turystów, a plaże ciągną się kilometrami. Bilbao to największe miasto w kraju Basków i jedno z najbardziej awangardowych miast w Hiszpanii. Najbardziej charakterystycznym budynkiem w Bilbao jest Muzeum Guggenheima, które przyciąga miliony turystów oraz miłośników sztuki współczesnej z całego świata. To ikona miasta, z którą związane jest nawet pojęcie efekt Bilbao. Oznacza ono dynamiczny rozwój miejscowości w oparciu o jeden znaczący obiekt. W przypadku Bilbao chodzi oczywiście o Muzeum Guggenheima, bo od momentu jego powstania miasto to zmieniło się nie do poznania. San Juan de Gaztelugatxe to skalista wysepka położona w Zatoce Wiskajskiej w kraju Basków. Znana jest z kamiennego mostu, który łączy ją z lądem, oraz z ponad 200 schodów prowadzących do kaplicy pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Wyspa ta służyła jako plan zdjęciowy do serialu Gra o Tron, w którym znajdowała się tu smocza skała. Na plaży Itsurun można zaobserwować niezwykłą formację geologiczną zwaną flysch. To poukładane naprzemiennie warstwy skalne, które najczęściej powstają w okolicach wybrzeża i są nakładane na siebie w poziomie. Na plaży Itsurun warstwy te zostały postawione do pionu w wyniku ruchów tektonicznych, tworząc imponujące klify fliszowe. Plaża Itsurun zyskała sławę dzięki serialowi Gra o Tron, gdzie posłużyła jako plener dla Smoczej Skały. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. San Sebastián to najsłynniejszy kurort w kraju Basków. Rozciąga się wzdłuż słynnej plaży La Concha, która znajduje się w zatoce w kształcie muszli. San Sebastián już na początku XX wieku było popularnym kurortem, do którego przyjeżdżali zamoźniejsi Hiszpanie i zagraniczni turyści, ze względu na malownicze położenie i zabytkową architekturę. Burgos to dawna stolica Zjednoczonego Królestwa, która leży w Kastylii, na szlaku pielgrzymkowym Camino de Santiago. Słynie z średniowiecznych budynków i zabytkowych ulic, a główną atrakcją miasta jest gotycka katedra Świętej Marii, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. La Rioja słynie przede wszystkim z produkcji doskonałych win. Na rozległych równinach rozciągają się uprawy winorośli, pośród których usytuowane są setki tradycyjnych winiarni. Wiele z nich umożliwia zwiedzanie i degustację. W regionie La Rioja znajduje się także miasteczko San Millán de la Cogolla, które słynie z klasztorów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na powierzchni 42 000 hektarów w regionie Nawarry rozciąga się obszar półpustynny o nazwie Bardenas Reales. Charakteryzuje się niezwykłymi formacjami skalnymi, wąwozami i płaskowyżami, które zostały ukształtowane przez erozję wodną i wietrzną. Miejsce to zostało uznane przez UNESCO za rezerwat biosfery. Park krajobrazowy Bardenas Reales posłużył jako sceneria do filmów i seriali takich jak Gra o Tron czy James Bond Świat to za mało. Saragossa to stolica Aragonii, która przez lata była pod wpływami różnych mocarstw. Ma to odzwierciedlenie w architekturze miasta. W Saragossie można zobaczyć wiele budynków reprezentujących styl mudéjar, który łączy architekturę arabską i chrześcijańską. Najlepszymi przykładami tego stylu są Katedral del Salvador
i pałac Aljaferia. Najbardziej charakterystycznym budynkiem w Saragossie jest zaś bazylika Nuestra Señora del Pilar, która wybudowana została w stylu gotyckim z elementami mudéjar. Aïnsa to urokliwe miasteczko położone w Aragonii, które ma bogatą historię sięgającą czasów starożytnych. W centralnej części miasteczka znajduje się Plaza Mayor, który jest otoczony kamiennymi murami i arkadami. Obok niego wznoszą się ruiny zamku. Aïnsa jest również bramą do Parku Narodowego Ordesa, znanego z pięknych dolin, wąwozów i górskich szlaków. Kanion Congost Montrevey to piękny wąwóz utworzony przez rzekę Noguera Ribagorsana. Tworzy naturalną granicę między dwoma regionami, Aragonią i Katalonią. Jego ściany przekraczają wysokość 500 metrów, a przez jego teren przebiega kilka tras. Jednym z najpiękniejszych miejsc w Pirenejach Aragońskich jest Park Narodowy Ordesa i Monte Perdido. Rozciąga się na wysokości od 700 do ponad 3000 metrów i obejmuje 4 doliny oraz szczyt Monte Perdido. Można tu zobaczyć rozległe lasy, imponujące wąwozy, lodowce oraz ukształtowany na przestrzeni tysięcy lat krajobraz krasowy. Cadaqués jest jednym z najbardziej charakterystycznych miasteczek na wybrzeżu Costa Brava. Znany jest z pięknych plaż, malowniczych krajobrazów i artystycznego klimatu. Salvador Dalí, słynny hiszpański malarz surrealistyczny, mieszkał w tym miasteczku i często znajdował inspirację w jego otoczeniu. Białe domy z czerwonymi dachami kontrastują tu z błękitem Morza Śródziemnego. Stare miasto w Gironie jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich w Hiszpanii. Charakteryzuje się wąskimi uliczkami i zabytkowymi budynkami, które powstały w średniowieczu, a także w czasach rzymskich, arabskich i hebrajskich. Ciekawostką jest to, że w Gironie kręcono sceny do popularnego serialu Gra o Tron. Tossa de Mar nazywana jest perłą wybrzeża Costa Brava. Miasteczko to znane jest z dobrze zachowanego średniowiecznego centrum, z imponującymi murami obronnymi, a także, a może i przede wszystkim, z pięknych piaszczystych plaż oraz krystalicznie czystej wody, idealnej do uprawiania sportów wodnych. Przed nami miejsce z nieco innej kategorii i coś z przymrużeniem oka. Lloret de Mar to popularny hiszpański kurort na wybrzeżu Costa Brava, który znany jest przede wszystkim z legendarnych pamiętników z wakacji. To bardzo turystyczne miejsce z długą piaszczystą plażą, pełne restauracji i klubów nocnych, w których można bawić się do białego rana. Niecałe 40 km od Barcelony rozciąga się masyw górski Montserrat. W jednym z wąwozów skrywa się Monestir de Montserrat, czyli klasztor, który jest ważnym miejscem kultu religijnego, a także symbolem tożsamości Katalonii. Usytuowany jest na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza, wśród imponujących formacji skalnych. W opactwie przechowywana jest rzeźba Czarnej Madonny, patronki Katalonii. Dzielnica Eixample w Barcelonie z lotu ptaka wygląda niezwykle. Z tej perspektywy widać, że to przemyślana siatka ulic, nad którą góruje bazylika Sagrada Familia.
czyli jeden z najbardziej znanych zabytków zarówno w Hiszpanii, jak i na całym świecie. Stylistyką nawiązuje do natury, bo nie ma tu linii ani kątów prostych. W Barcelonie znajdują się także inne dzieła Gaudiego, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, m.in. Park Güell, Casa Mila czy Casa Batlló. W dzielnicy Eixample można zobaczyć także Szpital Świętego Pawła, czyli zabytkowy zespół budynków, który jest świetnym przykładem katalońskiej secesji. Obok modernizmu to gotyk wywarł największy wpływ na architekturę Barcelony. Najlepiej widoczne jest to w dzielnicy gotyckiej, która jest pełna ciemnych zakamarków i kamiennych budynków. W jej uliczkach ukryte są zabytkowe kościoły oraz urokliwe place. Pałac Muzyki Katalońskiej w Barcelonie to ponad 100-letni budynek ze wspaniałą salą koncertową, zaprojektowany w stylu secesji katalońskiej. Jest to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych sal koncertowych na świecie, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najbardziej imponującym elementem pałacu jest kopuła z kolorowego szkła, którą można zobaczyć biorąc udział w koncercie lub w czasie zwiedzania. Akwedukt Ferreres to starożytny rzymski akwedukt, który dostarczał wodę do miasta Tarraco, czyli dzisiejszej Tarragony. Znajduje się około 4 km na północ od miasta i jest częścią zespołu archeologicznego Tarraco, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Akwedukt Ferreres ma 249 metrów długości i składa się z 2 poziomów łuków. Siurana zbudowana jest na skałach z widokiem na okoliczne góry. Położona w sąsiedztwie parku krajobrazowego Mont Sant-Siurana jest popularnym miejscem do wspinaczki. W średniowieczu Siurana była ostatnim miastem muzułmańskim, które poddało się w czasie rekonkwisty. Cala Pregonda to malownicza plaża położona na północnym wybrzeżu Minorki. Jest uważana za jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie ze względu na złoty piasek i krystalicznie czystą wodę. Z morza wyrasta tu kilka wysepek skalnych, które chronią plażę przed wiatrem oraz przed dużymi falami. Stolicą Majorki jest Palma de Mallorca, której sercem jest urokliwe stare miasto, pełne wąskich i brukowanych uliczek. Można tu zobaczyć imponującą katedrę La Seu, wpisaną na listę UNESCO, oraz wiele innych zabytków. Najlepszym sposobem na zwiedzanie starego miasta Palmy są długie spacery, w czasie których można odkryć klimatyczne zakątki i liczne restauracje. Urokliwe miasteczko Valdemossa leży w górach Serra de Tramuntana na Majorce. Wąskie uliczki miasteczka wiją się w stronę klasztoru Kartuzów, który kiedyś był pałacem królewskim. Valdemossę odwiedził kiedyś Fryderyk Chopin. I na pamiątkę tego od 1930 roku, co roku w sierpniu, organizowany jest tutaj festiwal chopinowski. Fornalutx to malowniczo położona wioska na Majorce, która uważana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc w Hiszpanii. Leży w sercu pasma górskiego Serra de Tramuntana, dlatego roztaczają się z niej piękne widoki.
Samo miasteczko to plątanina uliczek, przy których stoją kamienne budynki z czerwonymi dachami. Wygląda, jakby czas się tu zatrzymał. Wąwóz Torrent de Parells to jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Majorce. Żeby do niego dotrzeć, trzeba pokonać drogę węża, Sa-Calobrę. Później ukazuje się ukryta między skałami plaża, gdzie rozpoczyna się trasa wzdłuż koryta rzeki Torrent de Parells. Liczy ona 8 km i jest dość wymagająca. Wąwóz jest niestety dostępny właściwie wyłącznie w okresie letnim, bo jesienią i zimą zbiera się w nim woda i jest wtedy całkowicie zalany. Półwysep Formentor to najbardziej na północ wysunięty punkt na Majorce. Stanowi część pasma górskiego Serra de Tramuntana, dlatego roztaczają się stąd wspaniałe widoki. Na krańcu półwyspu stoi latarnia, w której obecnie znajduje się kawiarnia. Doskonale zachowane stare miasto Ibizy, czyli Dalt Vila, jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otaczają go imponujące mury obronne, jedne z najlepiej zachowanych w rejonie Morza Śródziemnego. Stare miasto Ibizy jest pełne wąskich uliczek, kameralnych placów i zabytkowych kamienic. Można tu też zobaczyć katedrę, która stanęła na ruinach dawnego meczetu. Cala Saladeta to urocza mała plaża na Ibizie, znana z krystalicznie czystych wód i złocistego piasku. Jest położona niedaleko popularnej plaży Cala Salada i by się na nią dostać, trzeba pokonać skalistą ścieżkę. Esvedra to mała skalista wysepka o wysokości około 400 metrów, położona na południowo-zachodnim wybrzeżu Ibizy. Jest częścią rezerwatu przyrody Cala d'Hort, który obejmuje plażę Cala d'Hort oraz okoliczne klify i lasy sosnowe. Na temat wysepki krąży wiele opowieści i legend, a najpopularniejsza dotyczy silnego pola magnetycznego w jej okolicy. Formentera to najmniej znana i najmniejsza wyspa Balearów. Znajduje się tutaj plaża Ses Ilietes, która jest jedną z najpiękniejszych plaż w Hiszpanii. Roztaczają się z niej niesamowite widoki na okoliczne wysepki, a jasny piasek i płytka turkusowa woda sprawiają, że miejsce to często porównywane jest do Karaibów. Peñíscola nazywana jest miastem na wodzie, ze względu na swoje ciekawe położenie. Najbardziej charakterystycznym elementem miasteczka jest imponujący zamek templariuszy, wznoszący się na skalistym cyplu, otoczony murami obronnymi. W pobliżu Peñíscoli znajduje się park naturalny Sierra de Irta, który jest idealnym miejscem dla miłośników przyrody i turystyki pieszej. Kanion Rojo de Teruel, nazywany inaczej Rambla de Baracina, to czerwony kanion, który oferuje spektakularne widoki i krajobraz rodem z Dzikiego Zachodu. Składa się z imponujących klifów, które powstały na przestrzeni wieków w wyniku erozji. Na jego terenie znajdują się szlaki trekkingowe, więc można go zobaczyć zarówno z góry, jak i z dołu.
Albarracín to urokliwe miasteczko, które leży na wysokości prawie 1200 metrów nad poziomem morza w górach południowej Aragonii. Miasteczko widziane z oddali sprawia wrażenie tajemniczej, trudno dostępnej twierdzy, bo otaczają go imponujące mury obronne. Miasteczko to jest celem dla miłośników turystyki pieszej ze względu na pasmo górskie Sierra de Albarracín. Cuenca to mała wioska, która znajduje się w regionie Castilla-La Mancha. Znana jest przede wszystkim z niesamowitego położenia na skałach, które przecięte są 2 rzekami. Znajdują się tu średniowieczne wiszące domy, zawieszone przy krawędzi klifu, które są wpisane na listę UNESCO. Pałac Królewski w Madrycie to największy pałac królewski w Europie Zachodniej i jeden z największych na całym świecie. Ma ponad 3000 pomieszczeń, a jego powierzchnia jest prawie 2-krotnie większa niż powierzchnia Pałacu w Wersalu czy Pałacu Buckingham. Został zaprojektowany w stylu barokowym, a jego wnętrza reprezentują styl rokoko. Obok Pałacu Królewskiego stoi katedra Matki Bożej Almudena. Madryt nazywany jest miastem muzeów. Znajduje się tu bowiem wiele placówek muzealnych, z których najpopularniejszym jest Złoty Trójkąt Sztuki. Obejmuje on 3 najważniejsze madryckie muzea, które stoją w okolicy Paseo del Prado, a są to Muzeum Prado, Muzeum Thyssen-Bornemisza, a także Muzeum Narodowe Centrum Sztuki Królowej Zofii. W okolicach Madrytu znajduje się San Lorenzo de El Escorial, czyli monumentalny zespół budynków będący dawniej jedną z siedzib hiszpańskich królów. To klasztor i pałac w jednym, który powstał w czasach największej świetności Hiszpanii i który dziś jest wpisany na listę UNESCO. W tutejszym mauzoleum spoczywają niemal wszyscy hiszpańscy władcy. Toledo nazywane jest miastem 3 kultur, bo żyli tu chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie. Kiedyś Toledo było stolicą Królestwa Kastylii. Jego starówka, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zachowała swój średniowieczny układ i klimat. Segowia jest miastem bardzo różnorodnym. W centrum miasta można zobaczyć akwedukt, który jest pamiątką po rzymskim panowaniu. Segowia słynie także z bajkowego Alcazaru, wybudowanego przez Maurów, a nad miastem góruje XVI-wieczna katedra, która jest ostatnią budowlą gotycką wzniesioną w Hiszpanii. Avila słynie z dobrze zachowanej średniowiecznej starówki z murami obejmującymi półokrągłe baszty, które strzegły bram do miasta. Znajduje się tutaj także wiele zabytków, z czego dużą część stanowią obiekty sakralne. Nic więc dziwnego, że miasteczko to wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto Sztuki i Nauki to najbardziej charakterystyczne miejsce w Walencji. Ten futurystyczny kompleks kulturalny rozciąga się na miejscu dawnego koryta rzeki Turia, na długości prawie 2 km. Obejmuje m.in. operę, kino, Muzeum Nauki oraz największe oceanarium w Europie. Niedaleko wybrzeża Costa Blanca znajduje się Dolina Guadalest, w której można odpocząć od zgiełku i spędzić czas blisko natury. Można tu zobaczyć 5 uroczych wiosek, z których najpopularniejszą jest Guadalest. Miejsce to położone jest na skale na wysokości ponad 500 metrów i strzeżone jest przez zamek San José.
Hiszpania słynie z wakacyjnych kurortów, ze względu na słoneczną pogodę, turkusowe wody i piaszczyste plaże. Jednym z najsłynniejszych celów turystycznych na wybrzeżu Costa Blanca jest Benidorm. Jeszcze 70 lat temu miasto to było niewielką wioską rybacką. Dziś trudno w to uwierzyć, bo znajduje się tu mnóstwo wieżowców i kompleksów hotelowych, które sprawiają, że Benidorm należy do najgęściej zabudowanych miast świata. Alicante to historyczne miasto portowe, którego nazwa oznacza źródło światła. Znany jest przede wszystkim z pięknych plaż oraz promenady, dlatego wybierany jest jako kierunek wakacyjny. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Alicante jest Zamek Świętej Barbary, położony na wzgórzu, z którego roztacza się widok na miasto i zatokę. Cartagena spodoba się wszystkim pasjonatom historii, bo znajduje się tu sporo pamiątek po starożytności. Najpopularniejszą jest rzymski teatr, a także bizantyjskie mury. W Cartagenie można też zobaczyć pozostałości po katedrze z XIII wieku oraz muzeum archeologiczne. W Salamance czuć akademickiego ducha. Tu bowiem w 1218 roku powstał uniwersytet, który jest najstarszym istniejącym uniwersytetem w Hiszpanii. Salamanka nazywana jest Złotym Miastem, ze względu na piaskowiec, z którego zostało wykonanych większość zabytkowych budynków. Możemy tu zobaczyć Plaza Mayor z arkadami, a także dwie katedry. Całe Stare Miasto Salamanki jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Klasztor królewski Santa Maria w Guadalupe wznosi się w miejscu, w którym według wierzeń Matka Boża objawiła się pasterzowi. Składa się z 4 głównych części: świątyni bazyliki, audytorium i 2 krużganków. Jest otoczony 8 wieżami i utrzymany w gotyckim stylu mudéjar. To zabytek ze Światowej Listy Dziedzictwa UNESCO. Cáceres posiada jeden z najcenniejszych zespołów architektonicznych w Hiszpanii, który wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dobrze zachowane zabytkowe miasto otoczone jest murami i można tu zobaczyć kilkadziesiąt budowli średniowiecznych, renesansowych i barokowych. Mérida, położona nad rzeką Guadianą, nazywana jest hiszpańskim Rzymem. Słynie bowiem z rzymskich ruin, które są jednymi z najlepiej zachowanych w całej Hiszpanii. Można tu zobaczyć rzymski akwedukt, teatr, łuk triumfalny, świątynię, a także przespacerować się po kamiennym moście. Kopalnia rtęci w Almadén obejmuje największe złoża ród rtęci w Europie. Wydobycie rtęci rozpoczęło się tu w starożytności i trwało aż do 2001 roku. Po zakończeniu działalności górniczej kopalnie zostały otwarte dla zwiedzających, oferując możliwość poznania historii i technik wydobycia rtęci. Obecnie kopalnia w Almadén wraz z kopalnią w Słowenii jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli to największa gotycka katedra na świecie, która powstała w miejscu dawnego meczetu. Najbardziej charakterystycznym elementem katedry jest jej dzwonnica, czyli La Giralda, która stanowiła kiedyś minaret meczetu. Z dzwonnicy roztaczają się piękne widoki na miasto. Alcázar w Sewilli to kompleks pałacowy, który od wieków był wykorzystywany jako rezydencja kolejnych władców. Pierwotnie był siedzibą władców arabskich, a w XIV wieku król Piotr I Okrutny kazał przebudować go w taki sposób, by mógł rywalizować z Alhambrą w Granadzie. Postawiono na styl mudéjar, który łączy elementy architektury chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Plac Hiszpański jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Sewilli. Został zbudowany dopiero na początku XX wieku w ramach wystawy iberyjsko-amerykańskiej, choć mogłoby się wydawać, że jest o wiele starszy. Najbardziej charakterystycznym elementem placu jest długi pawilon hiszpański z pięknymi płytkami azulejos, które przedstawiają 48 hiszpańskich prowincji. Można tu zobaczyć bezpłatne pokazy flamenco. Park Narodowy Doñana to jeden z największych bagiennych obszarów chronionych w Europie, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można tu zobaczyć bagna, sosnowe rezerwaty, ruchome wydmy, klify, a także kilkadziesiąt kilometrów dziewiczych plaż. Park Narodowy Doñana jest domem dla wielu gatunków ptaków wędrownych oraz zagrożonych gatunków, takich jak ryś iberyjski. Kadyks jest najstarszym miastem w Europie Zachodniej. Jego architektura przypomina zabudowania stolicy Kuby, dlatego nazywany jest czasem hiszpańską Hawaną. Kadyks słynie jednak przede wszystkim z hucznie obchodzonego karnawału, który odbywa się zazwyczaj w pierwszej połowie lutego. Nie jest to karnawał taki, jaki znamy z Wenecji. W Kadyksie przybrał on całkiem inny charakter. W mieście można spotkać wiele grup śpiewaków, którzy wyśmiewają nieudolność hiszpańskich polityków, a także andaluzyjskie lenistwo i bezrobocie. W Hiszpanii wzmacniane wino o nazwie sherry nazywane jest Jerez, bo pochodzi z miasta Jerez de la Frontera. To popularne andaluzyjskie miasteczko, w którym organizowane są wycieczki po bodegach, czyli winiarniach, a także pokazy tańca andaluzyjskich koni. Jerez de la Frontera to także kolebka flamenco. Playa de Bolonia to malownicza plaża położona w południowej Hiszpanii w pobliżu Tarify. Jej długość wynosi 4 km i jest otoczona przez imponujące wydmy, w tym jedną o wysokości 30 metrów. Playa de Bolonia to jedna z ostatnich dziewiczych plaż, której nie naruszyła cywilizacja, co sprawia, że jest to idealne miejsce dla osób szukających spokoju i naturalnego piękna. Tarifa nazywana jest hiszpańską stolicą surfingu. To najdalej na południe wysunięte miasto kontynentalnej Europy, które dzieli od Afryki zaledwie 20 km. Tarifa pełna jest białych domków z prostymi dachami, schodków i klimatycznych uliczek. Sahara de la Sierra leży na szlaku Pueblos Blancos, czyli białych miasteczek, tak charakterystycznych dla krajobrazu Andaluzji.
Nad miasteczkiem góruje skała, na której zbudowany jest zamek. Dlatego Sahara de la Sierra nazywana jest także mauretańskim orlim gniazdem. W pobliżu miasteczka znajduje się zalew oraz sporo szlaków trekkingowych i rowerowych. Huascar to niewielka andaluzyjska wioska, znana jako wioska Smurfów. W 2011 roku, na potrzeby promocji filmu Smurfy 3D, wszystkie budynki w miasteczku zostały pomalowane na niebiesko. Po premierze, zamiast wrócić do tradycyjnego białego koloru, zdecydowano się zachować niebieskie fasady. Wszystko dlatego, że liczba turystów wzrosła z 9 000 do 90 000 w ciągu pół roku. Ronda to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Andaluzji, które położone jest na dwóch wzgórzach, oddzielonych od siebie potężnym wąwozem o nazwie El Tajo. Chrześcijańską dzielnicę El Mercadillo z arabską dzielnicą El Ciudad łączy most z XVIII wieku, który jest symbolem Rondy. Setenil de las Bodegas to niewielka miejscowość znana z niecodziennej architektury. Wąskie uliczki i domy zostały wykute w skalnych ścianach w kanionie rzeki Trejo. Niektóre z nich mają nawet skalne dachy. Setenil de las Bodegas ma długą historię, a jej nazwa odnosi się do czasów, gdy zajmowano się tutaj uprawą winorośli i wytwarzano cenione w całym regionie wino. Marbella nazywana jest hiszpańskim Monte Carlo, ze względu na to, że to jedna z najbardziej ekskluzywnych miejscowości nad Morzem Śródziemnym. Wiele znanych osób ma tu swoje rezydencje, w porcie zacumowane są eleganckie jachty, a piękne plaże i rozległe pola golfowe ciągną się tu kilometrami. Marbella to także miejsce, które pamięta czasy panowania Rzymian i Maurów. Zamek Colomares w Benalmadenie, pomimo swojej nazwy, z typowym zamkiem nie ma zbyt wiele wspólnego. Został wybudowany pod koniec XX wieku przez lekarza ze Stanów Zjednoczonych, który postanowił uczcić życie i odkrycia Krzysztofa Kolumba. Pomnik ten jest mieszanką 4 stylów: bizantyjskiego, romańskiego, gotyckiego i mudéjar. W okolicach portu w Maladze znajdziemy wiele atrakcji i miejsc, które tętnią życiem. Można przejść się nad morskim deptakiem, pięknym parkiem, usiąść w jednej z restauracji, odpocząć na plaży, a także zobaczyć latarnię morską oraz centrum Pompidou, czyli filię słynnego muzeum z Paryża. Z portu w Maladze wypływają rejsy wycieczkowe i cumują tu statki turystyczne. Alcazaba w Maladze to zabytkowa twierdza pałacowa, która powstała w okresie panowania Maurów i na przestrzeni lat była wielokrotnie przebudowywana. Połączona jest murami z wyżej położonym zamkiem Gibralfaro, z którego roztaczają się wspaniałe widoki na miasto oraz Morze Śródziemne. Caminito del Rey, czyli Ścieżka Króla, to prawie 8-kilometrowy szlak zawieszony nad imponującym wąwozem, którego ściany osiągają ponad 100 metrów wysokości. Kiedyś ścieżka ta uważana była za jedną z najbardziej niebezpiecznych na świecie. Dziś trasa ta jest odbudowana i zabezpieczona i stała się jedną z głównych atrakcji turystycznych w pobliżu Malagi i wybrzeża Costa del Sol.
El Torcal de Antequera to rezerwat przyrody w Andaluzji, który nazywany jest kamiennym lub piekielnym miastem. Słynie z niezwykłych formacji skalnych, które obejmują skalne labirynty, wieże i inne kształty, które powstały w wyniku erozji wapienia. Rezerwat El Torcal de Antequera jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponad 1000 lat temu Kordoba była największym miastem w basenie Morza Śródziemnego. Mieszkało tu ponad 500 000 osób, w tym muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi. To sprawiło, że dziś stare miasto w Kordobie jest pełne zabytków, z których najsłynniejszym jest meskita, czyli meczet z lasem kolumn, który został przekształcony na kościół. Jaén to miasto pełne zabytków, które zostały wybudowane przez różne cywilizacje i religie, które przebywały na tych terenach. Rozciąga się u podnóża wzgórza, na którym znajduje się zamek świętej Katarzyny, który został zbudowany na ruinach fortecy arabskiej. Najbardziej charakterystycznym budynkiem w mieście jest renesansowa katedra, która miała pomieścić tysiące wiernych, którzy przybywali tu, by zobaczyć świętą relikwię – chustę z odbiciem twarzy Chrystusa. Miasto Jaén otoczone jest gajami oliwnymi, z których słynie cała prowincja. Miasteczko Úbeda jest wyjątkowe, bo znajdziemy tu piękne renesansowe budynki, takie jak kościoły, pałace i domy szlacheckie. Styl renesansowy nie jest zbyt popularny w Hiszpanii, dlatego w 2003 roku Úbeda wraz z sąsiednią Baezą zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Alhambra widoczna jest z wielu miejsc w Grenadzie. Ta monumentalna XIII-wieczna twierdza należy do najważniejszych śladów panowania Maurów na Półwyspie Iberyjskim. O jej wyjątkowym charakterze świadczy islamska ornamentyka w pałacach sułtana oraz malownicze położenie na tle gór Sierra Nevada. Alhambra zbudowana została na wzgórzu, co stanowiło o jej strategicznym położeniu, które umożliwiało kontrolowanie miasta i okolicy. Sierra Nevada to pasmo górskie, które jest wyższe od naszych Tatr. Dlatego pomimo tego, że leży w jednym z najcieplejszych miejsc w kontynentalnej Europie, jego szczyty pokryte są śniegiem. Do tego zresztą nawiązuje jego nazwa, która oznacza góry śnieżne. Sierra Nevada to najbardziej na południe wysunięty rejon w Europie, który umożliwia uprawianie sportów zimowych. To także popularny cel wycieczek, który jest objęty ochroną w ramach Parku Narodowego Sierra Nevada. Capileira jest jednym z najwyżej położonych miast w regionie La Alpujarra, usytuowanym na terenie Parku Narodowego Sierra Nevada. Leży na wysokości prawie 1500 metrów nad poziomem morza, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla miłośników górskich wędrówek. Z Capileiry można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne góry i doliny. Frigiliana to urokliwe Pueblo Blanco, uznawane za jedno z najpiękniejszych białych miasteczek w Hiszpanii. Bielone ściany, wąskie i kręte uliczki, niekończące się schody biegnące przez Baribarto, czyli górną część miasteczka, to pamiątka po maurytańskiej przeszłości. Frigiliana oferuje również piękne widoki na Morze Śródziemne i okoliczne góry.
Kolejnym miasteczkiem w Andaluzji, które warto zobaczyć, jest Nerja. Znana jest z pięknych plaż, krystalicznie czystej wody i urokliwych białych uliczek. Najbardziej znaną atrakcją w miasteczku jest Balcón de Europa, czyli taras widokowy oferujący spektakularne widoki na Morze Śródziemne. Nerja oferuje także liczne trasy piesze, zarówno w górach, jak i wzdłuż rzeki, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla miłośników aktywnego wypoczynku. Al-Mirja w języku arabskim oznacza wieżę obserwacyjną i od tego słowa wzięła się nazwa miasta Almería. Leży ono w najbardziej na wschód wysuniętej części Andaluzji. Oferuje liczne zabytki, piękne plaże oraz słoneczną pogodę niemal przez cały rok. Miasto to na pierwszy rzut oka wygląda jak wakacyjne spełnienie marzeń. Warto jednak wiedzieć, że prowincji Almería daleko jest do ideału. Znajduje się tu bowiem plastikowe morze, które zajmuje powierzchnię ponad 25 hektarów i jest największym skupiskiem szklarni na świecie. Hiszpańskie owoce i warzywa, które możemy kupić w supermarketach, z dużym prawdopodobieństwem pochodzą właśnie stąd. Pustynia Tabernas charakteryzuje się surowym półpustynnym krajobrazem i rozciąga się na powierzchni około 280 km². Miejsce to jest popularne wśród filmowców, bo wielokrotnie stanowiło scenerię dla westernów, filmów akcji czy popularnych seriali, takich jak Gra o Tron, Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, Conan Barbarzyńca czy Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. Pustynia Tabernas to przede wszystkim wspaniała natura, ale też parki tematyczne, stylizowane na Dziki Zachód. Park krajobrazowy Cabo de Gata Níjar uważany jest za jeden z ostatnich obszarów w Europie, na terenie którego znajdziemy dzikie plaże. Park ten jest znany z półpustynnego środowiska, wulkanicznej przeszłości oraz bogatej fauny i flory. Znajduje się tu wiele atrakcji, takich jak Siren Reef z latarnią morską, piękne plaże z najpopularniejszą Playa de los Muertos oraz liczne szlaki trekkingowe. Mojácar to jedno z najciekawszych białych miasteczek w Andaluzji. Rozciąga się wzdłuż wzgórza, które jest odnogą łańcucha Sierra Cabrera. Składa się z dwóch części. Część górna pełna jest wąskich i krętych uliczek oraz schodkowych tarasów, a w części nadmorskiej znajdziemy piaszczystą plażę, przy której usytuowane są hotele, restauracje i bary. Park Narodowy Timanfaya na wyspie Lanzarote powstał na skutek potężnych erupcji wulkanicznych sprzed około 300 lat. Znajdziemy tu liczne kratery oraz unikalny wulkaniczny krajobraz rodem z filmów science fiction. Timanfaya nazywana jest również Górami Ognia, bo cały obszar wciąż jest aktywny. Na głębokości około 10 metrów temperatura może osiągać nawet 600 stopni Celsjusza. Teguise to historyczne miasteczko na wyspie Lanzarote, która należy do Wysp Kanaryjskich. To jedno z najstarszych miasteczek archipelagu, które było stolicą wyspy do połowy wieku XIX. Tradycyjna architektura miasteczka charakteryzuje się białymi niskimi domami, które można zobaczyć nie tylko w Teguise, ale i na całej wyspie. Lanzarote swój wygląd zawdzięcza bowiem architektowi Césarowi Manrique,
który dążył do zachowania tradycyjnego niskiego budownictwa, które dobrze wpisuje się w naturalny krajobraz. Kierował się prostą zasadą: dom musi być biały i niższy niż palma. Playa de Papagayo to najsłynniejsza rajska plaża na Lanzarote. Pomimo tego, że wyspa ta kojarzy się raczej z wulkanicznym krajobrazem, plaża ta słynie z drobnego i miękkiego piasku oraz spokojnych wód, osłoniętych przez otaczające zatokę klify. Miejscowość Corralejo na Fuerteventurze słynie z rozległego wybrzeża z rajskimi plażami. Drobny złocisty piasek, turkusowa woda i doskonała infrastruktura sprawiają, że to popularne miejsce wypoczynku. Można tu też uprawiać sporty wodne, takie jak nurkowanie, windsurfing czy narty wodne. Znajdziemy tu też rozległe wydmy, które są częścią obszaru chronionego Corralejo. Playa de la Barca na Fuerteventurze to rozległa plaża słynąca z jasnego piasku i płytkich turkusowych wód. W odległości około 100 metrów od brzegu osłonięta jest kilkukilometrową mielizną, która chroni lagunę przed napływem zimnej oceanicznej wody. Dlatego też to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Plaża ta popularna jest także wśród miłośników windsurfingu i kitesurfingu, bo co roku odbywają się tu mistrzostwa świata w tych dyscyplinach. Na Fuerteventurze znajduje się plaża Cofete, która jest częścią 9-kilometrowej plaży Sotavento. Jest to teren całkowicie dziki i nie ma tu żadnej infrastruktury, co sprawia, że to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc na wyspie. Złocisty krajobraz, który przypomina Saharę, rozciąga się na południowym wybrzeżu Gran Canarii. Rezerwat przyrody wydm Maspalomas zajmuje powierzchnię około 400 hektarów i rozciąga się wzdłuż oceanu na długości kilku kilometrów. Obejmuje piękną plażę, ruchome wydmy, gaj palmowy oraz lagunę La Charca. Roque Nublo jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc na Gran Canarii. To imponująca monolityczna skała o wysokości około 80 metrów, która powstała na skutek działalności wulkanicznej. Wznosi się na wysokości 1813 metrów nad poziomem morza i jest popularnym celem dla miłośników trekkingu. Plaża Amadores położona jest na południowo-zachodnim wybrzeżu Gran Canarii w pobliżu Puerto Rico. Słynie ze sztucznie usypanego złotego piasku i spokojnej wody, bo odgrodzona jest od większych fal przez falochrony. Plaża ta została wyróżniona certyfikatem błękitnej flagi i jest jedną z najpiękniejszych plaż na Gran Canarii, na której czuć wakacyjną atmosferę. Tejeda to malownicza miejscowość położona na wyspie Gran Canaria, wewnątrz jednej z największych kalder wulkanicznych na Wyspach Kanaryjskich. Miejscowość charakteryzuje się tradycyjną architekturą kanaryjską z białymi domami z czerwonymi dachami, które kontrastują z górskim tłem. Góry Anaga to zdecydowanie najbardziej dzika część Teneryfy, pełna ukrytych plaż, szlaków trekkingowych, wysokich klifów i prastarych drzew lasu wawrzynowego.
Jednym z najpiękniejszych miejsc w górach Anaga jest ukryta między klifami plaża Benicho z czarnym wulkanicznym piaskiem. Pico del Teide to najwyższy szczyt Hiszpanii i trzeci pod względem wysokości wulkan na Ziemi. Osiąga wysokość 3718 metrów nad poziomem morza i 7500 metrów, jeśli liczyć od dna oceanu. Otoczony jest rozległym Parkiem Narodowym Teide, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i który oferuje wiele szlaków trekkingowych. La Orotava to jedna z najstarszych miejscowości na Teneryfie, która pamięta jeszcze czasy kolonialne. Jej sercem jest urokliwe stare miasto, które zachowało się praktycznie w nienaruszonym stanie. Pełno tu kolonialnych rezydencji z XVII i XVIII wieku oraz zabytkowych kościołów i klasztorów. Nazywana jest też miastem kwiatów, bo z okazji Święta Bożego Ciała mieszkańcy tworzą na ulicach kwiatowe dywany. Masca to maleńka wioska, ukryta pomiędzy postrzępionymi górami Teno, która leży na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza. Masca była kiedyś zamieszkiwana przez piratów, bo stanowiła dobry punkt strategiczny. Dziś słynie z pięknych widoków i budynków malowniczo położonych na stromych zboczach, a także z wąwozu prowadzącego w dół aż do plaży Masca, która znajduje się u podnóża klifów Los Gigantes. Klify Los Gigantes na Teneryfie rozciągają się na długości 10 km i wyrastają z oceanu na wysokość do 600 metrów. Klify można podziwiać z pięknej plaży o nazwie Playa de los Guios lub sąsiedniego miasta Puerto de Santiago. Zaglądają tu nie tylko turyści, ale także delfiny butlonose. El Hierro to najmniejsza i najmniej znana z Wysp Kanaryjskich, która słynie z przepięknych widoków i dzikiej przyrody. Jej krajobraz tworzą szczyty, płaskowyże i stożki wulkaniczne, bo znajduje się tu najgęstsze skupisko wulkanów spośród wszystkich Wysp Kanaryjskich. El Hierro to także doskonałe miejsce do nurkowania i górskich wędrówek. Plaża Nogales to jedna z najpiękniejszych plaż w Hiszpanii. To kwintesencja wyspy La Palma, bo można tu zobaczyć góry, wulkaniczny krajobraz, zieleń, ocean i czarny piasek. To popularne miejsce wśród surferów oraz osób, które kochają piękne widoki i dziką przyrodę. Na zielonej wyspie La Palma znajduje się Park Narodowy Caldera de Taburiente, który znany jest przede wszystkim z imponującej kaldery wygasłego wulkanu o średnicy 8 km. Najwyższym wzniesieniem krateru jest Roque de los Muchachos o wysokości 2426 metrów nad poziomem morza. Park ma charakter wulkaniczny, ale można tu także zobaczyć liczne źródełka i wyjątkową florę i faunę. Park Narodowy Garajonay to wyjątkowe miejsce położone na wyspie La Gomera, należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Obejmuje powierzchnię prawie 40 km², co stanowi ponad 10% powierzchni całej wyspy. W parku można zobaczyć największy na świecie las wawrzynowy, który jest pozostałością formacji leśnej z epoki trzeciorzędu. Park jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
To dom dla wielu endemicznych gatunków roślin i zwierząt. To już wszystkie atrakcje Hiszpanii, które chcieliśmy Wam dziś pokazać. Jeśli znacie jeszcze jakieś piękne miejsca, których nie ujęliśmy w tym zestawieniu, dajcie znać w komentarzu. Zachęcamy również do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.